Czy rynek najmu mieszkań upada? A może informacje o śmierci tego rynku są, delikatnie mówiąc, przesadzone? To ostatnio bardzo popularne sformułowanie, zresztą mające długoletnią historię. Porozmawiam o tym z Marcinem Drogomireckim, a jeśli interesuje Was rynek nieruchomości, no to zapraszam do subskrybowania kanału. Dodam, że po lawinie pytań związanej z ostatnią audycją o programie Mieszkanie na Start zrobimy też kolejną audycję, a nawet dwie audycje dedykowane temu programowi, bo tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Premier w lutym opowiada, że jest to projekt zły i skutkować będzie podwyżkami cen mieszkań, a minister robi, czyli premier swoje, minister swoje. No, zobaczymy, jak to się rozwinie. Więcej danych, czy takie wykresy zobaczycie również na stronie symen24.pl. Polecam tam zajrzeć. A teraz przejdźmy do najmu. I w zasadzie, Marcinie, tak się zastanawiam, bo przysłałeś dwie dane. Jedna to są średnie stawki czynszów netto w różnych miastach w Polsce, a druga dana to jest podaż ofert najmu. Od czego by tu zacząć? Jak sądzisz? Może zacznijmy, ja wybiorę. Od podaży ofert. Słusznie, bardzo dobry wybór. Tak, w tej tabeli przygotowałem dla Państwa zestawienie, takie porównanie sytuacji na rynku najmu mieszkań obecnie z tym, co obserwowaliśmy na rynku przed rokiem. No i nie da się ukryć, i to chyba już powoli dociera ze wszystkich stron, także z mediów, że ofert wynajmu mieszkań cały czas na rynku przybywa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę cały kraj, no to ofert najmu mieszkań jest w tej chwili o ponad 22% więcej niż przed rokiem. Na uwagę zasługuje Warszawa, która, no wiadomo, jest największym miastem, największym rynkiem nieruchomości w kraju. Tu najwięcej się dzieje, skupiają się instytucje państwowe, duże firmy. W Warszawie ofert wynajmu mieszkań jest dzisiaj o ponad 50% więcej niż przed rokiem i one po prostu czekają na najemców. O prawie 20% ofert więcej jest w Krakowie. No krótko mówiąc, we wszystkich tych miastach, które tutaj zebrałem, ofert najmu mieszkań na rynku jest więcej niż rok temu. Jako ciekawostkę te dwie ostatnie pozycje, to oczywiście nie są największe miasta w Polsce, ale nawet w Radomiu mamy o 10% więcej ofert najmu mieszkań niż przed rokiem, ale no już taką szczególną ciekawostką jest Białystok, w którym na klientów czeka o 2/3 ofert więcej niż przed rokiem. Krótko mówiąc, rynek w tej chwili jest zasypany ofertami najmu mieszkań, no a niestety nie jest, że tak powiem, zapełniony klientami. Co to oznacza? No, że czynsze zdecydowanie nie rosną, a nawet spadają. Zaraz przejdziemy do tych czynszy, spokojnie, druga ale tabelka. chciałem powiedzieć jeszcze tak, że tutaj w tym porównaniu pokazałeś przyrost liczby ofert procentowo rok do roku. I to nie jest też takie porównanie, które by pokazywało, no powiedzmy, nasycenie ofertą najmu na głowę mieszkańca, bo w tych miastach, w których taki tam pokazałeś stosunkowo niewielki, 14% przyrost dla Łodzi, to w ogóle jednak tych ofert najmu jest sporo i było sporo też odpowiednio rok wcześniej. Masz pomysł, z czego wynika taki nagły wyrzut ofert, no bo 50% Warszawa, 66% Białystok. Co się stało złego w Warszawie, w Białymstoku? Albo co dobrego? Jestem zdania, że na rynek cały czas wypływają oferty najmu, oferty, które Polacy kupowali w ostatnich latach. Pamiętajmy, że w zasadzie
tuż po znaczy nawet wybuch epidemii nie do końca jest taką cenzurą. Tak naprawdę od lat w Polsce wiemy, że dobrą lokatą jest kupno nieruchomości, a jeszcze lepszą kupno i jej wynajem. No więc od lat Polacy, tak jak ja to nazywam, traktują to trochę jak sport narodowy, kupowanie mieszkań na wynajem. No, ale ten rynek nie jest w stanie wchłonąć wszystkich oferowanych do wynajmu mieszkań. Był wspaniały dla tego rynku okres napływu uchodźców z Ukrainy i wtedy rzeczywiście mieszkania schodziły na pniu, czynsze rosły z dnia na dzień, no ale ten czas to powiedziałbym Eldorado dla tego rynku skończyło się. W tej chwili tych klientów jest bardzo mało. Te oferty są i wciąż wpływają na rynek nowe, no a nie ma ich komu zasiedlać. Powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo rok 2023 to był rok, w którym deweloperzy na rynku pierwotnym takie pojęcie oddano do użytkowania bardzo dużo mieszkań. Z czego to wynikało? Po prostu bardzo dużo budów deweloperzy rozpoczynali w 2021 roku. No i to musieli kiedyś skończyć te budowy i one trafiły na rynek w 2023, bo to tak mniej więcej 2 lata trwa realizacja budowy. No i teraz się okazało, że ci, którzy nakupowali tych mieszkań w 2021 czy 2020, uciekając jak gdyby ze swoimi oszczędnościami, ratując się, bo wtedy były niskie stopy procentowe bardzo, mieli gotówkę, nie wiedzieli w co wsadzić, zainwestowali w te mieszkania, teraz trafili z tymi swoimi mieszkaniami na rynek, a ten wysyp i ta w ogóle podaż ofert mieszkań do wynajęcia to od lat rośnie i można powiedzieć, że w tym wieku to urosła ponad 10-krotnie podaż mieszkań. Chciałem powiedzieć, jak było ileś tysięcy, nawet czasami mniej niż 100, to teraz ponad 1 milion takich ofert się szacuje, ale to było w naszych innych audycjach. Natomiast zapewne zaciekawi Państwa ta tabela. Marcinie, jakbyś ją mógł skomentować. Tu przygotowałem zestawienie średnich stawek czynszu za najem mieszkań jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowych, czynszów netto, czyli Ale nie. jeszcze przerwijmy, to są czynsze ofertowe, to nie są te czynsze, które faktycznie potem trzeba zapłacić. Bywa, że negocjacje są coraz łatwiejsze. Jak najbardziej, o tym za chwilkę powiem. Tak, to są stawki czynszów ofertowe, stawki netto, czyli nie obejmujące opłat dla administracji oraz opłat za media. To w zasadzie już staje się standardem u oferentów, że podają właśnie czynsz najmu, czyli tę kwotę, którą właściciel bierze dla siebie, a osobno dodawana jest informacja o czynszu dla administracji oraz opłatach za prąd, gaz, internet i innych, które są w jakiś sposób olicznikowane. Zatem stawki netto w tej chwili we wszystkich miastach można powiedzieć, że spadają. O ile te spadki są różne, od ułamka procenta do nawet kilkunastu procent. Są przypadki oczywiście, gdzie rok do roku utrzymały się na tym samym poziomie, ale tak jak właśnie, jak wspomniałeś na początku, są to stawki ofertowe. Co to oznacza? No, że w momencie, kiedy na oczekujące na najemcę mieszkanie znajduje się klient, przychodzi do właściciela i mówi, że chce wynająć, ale no to w tej sytuacji łatwiej jest tę stawkę miesięczną znegocjować, obniżyć, dojść do porozumienia na nieco niższym pułapie. Zdecydowanie mamy w tej chwili rynek klienta, a nie rynek oferenta, jeśli chodzi o rynek najmu mieszkań.
No, z tym rynkiem klienta to nie wiem, czy by się zgodzili ci, którzy za mieszkanie dwupokojowe w Warszawie muszą wyskoczyć z 3000, a zarabiają taką średnią, nawet warszawską, a to raczej chyba nie byliby zachwyceni tymi cenami, bo przecież jeszcze jak powiedziałeś, do tego trzeba doliczyć te opłaty na rzecz administracji, co czyni na przykład nie 3200, tylko 4000 albo nawet trochę ponad 4000. Jeżeli tam jeszcze jakiś garaż wchodzi, no to już więcej, ale widać wyraźnie z tej tabeli, że te stawki spadają. Czynsze spadają, te oczekiwania spadają. Jest też chyba coraz, przybywa ofert, to jest coraz trudniej wynająć. Czas oczekiwania na najemcę w wielu przypadkach się wydłuża, a jeżeli chcesz mieć szybciej najemcę, to po prostu musisz opuścić troszeczkę ze stawki, wtedy masz szybciej, co powoduje, że taka zyskowność z tej inwestycji, jeżeli kupiłeś mieszkanie, a nie daj Boże jeszcze kupiłeś je na kredyt, to mieszkanie na wynajem, no to ona pozostaje, powiedziałbym, nie chcę powiedzieć wątpliwa, ale na niskim poziomie. No co innego jest, jeżeli to mieszkanie ktoś dostał, odziedziczył na przykład, czyli dostał za darmo, no i je sobie wynajmuje, no to zupełnie inaczej on do tego interesu podchodzi. Do czego zmierza ten rynek najmu, Marcinie, jak sądzisz? No, szczerze mówiąc, program Kredyt na Start wciąż jest dużą niewiadomą. Mimo opublikowania tych założeń, no nie wiemy, jak on wpłynie na rynek i nie można go tak wprost porównywać do bezpiecznego kredytu 2%, bo pamiętajmy, że dzisiejsze ceny, nawet przy korzystnym kredycie, są o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent wyższe niż jeszcze rok temu. No i pytanie, jak klienci, którzy nawet mogąc skorzystać z korzystnego kredytu, do tej sytuacji podejdą. Ja przeczuwam, że to jednak nie będzie szturm taki, jaki obserwowaliśmy w ubiegłym roku. Trudno mi określić skalę zainteresowania nowym programem, ale na pewno będzie ona daleko mniejsza niż programem Bezpieczny Kredyt. Oczywiście ów zeszłoroczny program w jakimś stopniu przełożył się na rynek najmu, bo część z osób, które mieszkały w wynajętych mieszkaniach, w końcu spełniła swoje marzenie i kupiła własne mieszkanie na kredyt, więc oni odpłynęli z rynku najmu. Co jeszcze jest ważne w kontekście poziomu czynszów i tego, co się dzieje na rynku najmu? No i jak widzimy, te czynsze spadają, są niższe niż przed rokiem, niższe niż 2 lata temu, bo one, przypomnę, wyskoczyły w górę zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że od 2 lat poziom czynszów nie wzrósł. Tymczasem w ciągu tych 2 lat ceny mieszkań poszły w górę i to znacząco. Co to oznacza? No to oznacza, że ta atrakcyjność inwestycji w mieszkania pod wynajem dramatycznie spada. I o ile właśnie, jeżeli ktoś dostał w spadku mieszkanie albo kupił je 5-10 lat temu i wynajmuje, no to jest, można powiedzieć, w niezłej sytuacji. O tyle, jeżeli ktoś myślał, nie wiem, w grudniu ubiegłego roku, że kupi mieszkanie i będzie je wynajmował i czerpał z niego świetne zyski, no to chyba te plany, te założenia czas mocno weryfikuje. No i to powoduje, że mniejsze jest grono inwestorów na rynku sprzedaży mieszkań. Z kolei, z uwagi na trudność ze znalezieniem najemcy i tym, że część mieszkań, które w okresie tego boomu, tego napływu uchodźców zostały wynajęte, mimo że właściciele planowali ich sprzedaż, to teraz, kiedy one się zwalniają, kiedy trudno jest znaleźć nowych najemców, no to część tych mieszkań znowuż trafi w końcu na rynek sprzedaży. No tak, bo zawsze jest coś takiego, co się nazywa alternatywnym kosztem kapitału i tak naprawdę może się okazać, że nawet jak odziedziczyłeś to mieszkanie, czyli dostałeś za darmo, to może się okazać, że dzisiaj
sprzedaż tego mieszkania i wsadzenie tego kapitału w cokolwiek innego niż w zarabianie na wynajmie jest korzystniejszym działaniem i ludzie, ja widzę, że tak myślą. Dodajmy jeszcze, że my mówimy o jakichś średnich krajowych, to żebyście nam nie pisali, że u was w miejscowości jest inaczej. My wiemy, że w jednych miejscowościach jest lepiej, a w innych gorzej. Zakładam i podkreślam, mówimy o średnich. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt na przyszłość. Bardzo dużo mówi się o tym, że zostaną uwolnione ceny energii, że ogólnie wzrosną potężnie, niektórzy mówią, że nawet o kilkadziesiąt procent, te czynsze tak zwane płacone do administracji. Jak powiedzieliśmy, tymi czynszami obarczeni są tak naprawdę najemcy. Oni płacą ten czynsz, który ty pokazywałeś netto, który od jakiegoś czasu stoi, czy nawet delikatnie spada, no ale muszą zapłacić jeszcze ten dodatkowy czynsz. I załóżmy, że ktoś płaci tego czynszu na przykład 1000 zł do administracji. Jak mu nagle podwyższą ten czynsz do administracji, to czy ten najemca tak chętnie przyjmie ten cios na siebie, czy też powie, dobrze, gościu wynajmujący, ale ja mogę płacić ten czynsz do administracji, tylko odpowiednio niżej będę ci płacił ten czynsz, który jest dla ciebie. Jak sądzisz, jak to będzie wyglądać na rynku? Najbardziej spodziewam się, że takie ruchy będą, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy najemcom kończy się umowa. I w momencie, kiedy oni widząc, że dobiega czas ich umowy opiewającej na kwotę X i widząc, że na rynku jest sporo ofert tańszych, no to ich pozycja negocjacyjna z właścicielem będzie, no bym powiedział, całkiem niezła, tak? Mogą powiedzieć, ok, no albo wynajmujemy inne, podobne, może nawet lepsze mieszkanie w korzystniejszej cenie, albo tutaj delikatnie, czy nie delikatnie, ale jednak obniżamy tę stawkę w umowie na kolejny rok. I tu jeszcze w tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że mamy teraz kwiecień. Mówimy o tym, co się dzieje obecnie na rynku najmu, jakie są stawki, jak wysoka jest podaż i że ona cały czas rośnie. A pamiętajmy, że jak gdyby apogeum tej podaży jeszcze jest przed nami. Z końcem roku akademickiego tych ofert na rynek zwykle wpływa jeszcze więcej. Także w najbliższych miesiącach, powiedziałbym tak naprawdę do sierpnia, sytuacja no, będzie się tylko pogarszać albo polepszać. To zależy od punktu widzenia. W każdym bądź razie ofert będzie przybywać, a najemców będzie cały czas ubywać. Tak, bo właśnie chociażby przez to, że część mieszkań będzie zwalnianych wraz z końcem roku akademickiego. Nowi najemcy, w związku z tym też pojawią się ta większa fala najemców, jak zwykle znowu z początkiem roku, czy przed początkiem roku akademickiego, ale tu jeszcze wróćmy do tych kosztów utrzymania mieszkania i do tego czynszu płaconego do administracji i kosztów energii, które mają potężnie wzrosnąć. Jednocześnie w zasadzie jest koniec prac w Unii Europejskiej nad nowelizacją dyrektywy EPBD, która też tam wprowadza odpowiednie skale energetyczne. To wszystko wchodzi do Polski takim, powiedziałbym, trochę ślimaczym tempie, ale wyraźnie widać taki trend w Unii, no i pewnie w Polsce on będzie powtarzany, że mamy jakieś dopłaty do energii, jedna energia kosztuje drożej, druga taniej, nie dlatego, że de facto jest droższa w wytworzeniu, tylko że są jakieś opłaty za ślad węglowy czy za coś innego, a ktoś inny jest tam zero czy prawie zeroemisyjny. Mówię w uproszczeniu. Generalnie to sprowadza się do tego, że może następować duże różnicowanie kosztów opłat w energii w mieszkaniach, jakie mamy. I te bloki, które nie przeszły termomodernizacji, nawet te stare kamienice jakieś, które są po prostu zimne, lodowate i często jeszcze wilgotne, mogą one nagle okazywać się bardzo drogie w utrzymaniu. A tam jest też
właśnie wiele tych mieszkań odziedziczonych na przykład. Część mieszkań odziedziczonych jest w wielkiej płycie, ale ta wielka płyta, jedna przeszła termomodernizację, inna nie, jedna większą, druga mniejszą. Nowe budynki, to zależy jak nowe, bo te 20 lat temu budowane, to one są zimne według tego norm, do których mamy dojść. I teraz jest pytanie, masz mieszkanie pod wynajem w takim starym budynku i teraz wiesz, że na przykład podobne mieszkanie w nowym budynku będzie miało ponad połowę lub jeszcze więcej niższe koszty opłat tego czynszu do administracji. Czyli twoje mieszkanie w ogóle się staje jeszcze mniej konkurencyjne na rynku najmu. Co zrobić w takiej sytuacji? Pozbyć się go czym prędzej, czy dziarsko trzymać, czy po prostu wiemy, że to będzie zmierzało ku ruinie i się trzeba z tym pogodzić? Z tym twierdzeniem, że będzie zmierzało ku ruinie, to bym się nie zgodził. Myślę, że te mieszkania, budynki będą dalej stać i służyć mieszkańcom. Będą remontowane. Oczywiście będzie to pociągało za sobą dodatkowe koszty, wzrosty czynszów. No i pytanie, w jakiej jesteśmy sytuacji? Jeżeli zadowala nas niewielki, ale jednak stały dochód z najmu, to możemy tę stawkę czynszu obniżyć, mieszkanie wynająć i co miesiąc inkasować jakąś kwotę. Oczywiście, jeżeli podchodzimy do tego stricte biznesowo-inwestycyjnie, no to może się okazać, że właśnie jest dobry moment na to, żeby mieszkanie jednak sprzedać i te środki zainwestować w coś innego, w coś, co będzie przynosić lepszy czy pewniejszy dochód. Bo pamiętajmy, że te wszystkie wyliczenia dochodu z najmu no, zakładają, że to mieszkanie jest wynajęte. W momencie, kiedy ono stoi miesiąc, kwartał, pół roku puste, no to ono nie dość, że nie przynosi zysku, to ono generuje cały czas stratę, bo to mieszkanie, czynsz dla administracji trzeba opłacać. Jeżeli mamy okres grzewczy, no to za ogrzewanie trzeba płacić. Także te pieniądze nie dość, że nie napływają nowe, to wypływają te, które wcześniej zarobiliśmy. Także z tym najmem nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się wielu wydawać. Dodajmy jeszcze, że jeżeli patrzymy na taką typową inwestycję w najem, no to i to mieszkanie kupiliśmy, a nie odziedziczyliśmy, no to mamy ten koszt początkowy. Wszystko jedno, czy na gotówkę, czy na kredyt, to nie ma w tej chwili znaczenia. Załóżmy, że ktoś kupił za gotówkę. Koszt początkowy nabycia tego mieszkania, remontu, przygotowania i tak dalej. Potem mamy koszty, ale mamy też strumień zarobków do nas spływających. No i kiedyś z tego najmu będziemy pewnie chcieli wyjść, bo nie zawsze będziemy to mieszkanie trzymali dozgonnie. Poza tym im dłużej je trzymamy, to znowu jakiś remont nas czeka i tak dalej, i tak dalej. I teraz takim dobrym zwyczajem to jest przy planowaniu tej inwestycji nie liczenie tej wartości końcowej, której nie znamy. Wielu jednak z Was liczy tą wartość końcową. I teraz wracając jeszcze raz do tej dyrektywy EPBD. Przecież ona prowadzi wprost do tego, że jeżeli zostaną wprowadzone klasy literowe, energetyczne, które w Polsce zostały chyba przesunięte, przynajmniej jest projekt przesunięcia ich wprowadzenia aż na 2026 rok, chociaż miały być w tym roku, już dawno powinny być, ale miały być w tym roku, nie ma, są przesunięte, no to będzie wiadomo, że część budynków w tych najgorszych klasach energetycznych może na przykład spotykać się chociażby z takim podejściem banków, że nie finansujemy takich zakupów, albo że finansujemy je, ale na gorszych warunkach, bo wiadomo, że tam są koszty wyższe i tak dalej, a potem będzie trudniej, coraz trudniej taki budynek odsprzedać, bo on będzie ciągle w tej gorszej klasie, nie wiadomo, czy zostanie wyremontowany. Krótko mówiąc, odsprzedaż takich takich mieszkań w złych budynkach będzie w przyszłości coraz trudniejsza i na to też nie można zamykać oczu. Czy w związku z tym znów należy się tego pozbywać, czy jednak trzymać na ten najem i patrzeć, będzie co będzie. Dodam, że w ogóle tak można powiedzieć, Parlament Europejski zahamował w ostatniej chwili, bo pomysł w ogóle w tej modernizacji dyrektywy EPD był taki, żeby w ciągu najbliższych lat zakazać na poziomie europejskim
obrotu, czyli wynajmowania i sprzedaży mieszkań w najgorszych klasach energetycznych. Z tego się na szczęście na poziomie europejskim wycofano. Jaka rada dla tych wynajmujących naszych jest od Ciebie? Rynek cały czas ewoluuje. Na pewno, tak jak wspomniałem, Eldorado na rynku najmu mamy za sobą. Ofert wynajmu wciąż przybywa, o najemców będzie coraz trudniej. Stawki nie zanosi się na to, żeby miały iść w górę, o czym żeśmy powiedzieli. Krótko mówiąc, myślę, że część z tych mieszkań, które zostały kupione jako inwestycja na wynajem, prędzej czy później trafi na rynek sprzedaży, zasilając podaż właśnie na tym równoległym rynku, na którym, co warto wspomnieć, też ofert cały czas przybywa. Tak? Bezpieczny kredyt się skończył, kredyt na start ma być, ale jak on zadziała, to zobaczymy. Poziomy cen od ubiegłego roku pozostają te ofertowe na wysokim pułapie. Popyt jest zdecydowanie niższy, także tych ofert czekających na klientów cały czas przybywa. Stabilizacja cen w zasadzie jest już faktem, też mówię o cenach ofertowych na rynku sprzedaży. Znowuż łatwiej się negocjuje, w ogóle się negocjuje jeszcze. Pamiętajmy, że w ubiegłym roku nie było praktycznie przestrzeni na negocjacje ceny z właścicielem. Nie były, w górę. Była przestrzeń negocjacji w górę pod koniec zeszłego roku. Tak. W tej chwili już ta przestrzeń jest, zwłaszcza jeżeli właścicielowi zależy na szybkiej sprzedaży. No oczywiście mamy jeszcze rynek pierwotny, który rządzi się trochę innymi prawami, ale on też już, jak zauważamy, reaguje. Już są pierwsze obniżki cen mieszkań u deweloperów. Myślę, że mogą się pojawić niebawem kolejne, będzie więcej reklam, więcej promocji, gratisów, komórek w cenie mieszkania i tak dalej. No bo krótko mówiąc, towar jest, klientów nie ma, więc zabieganie o klienta popytowego będzie się nasilać. Znaczy to, że rynek pierwotny zareagował i to zareagował pierwszy przed wtórnym ze zmianami cen właśnie w dół, o tym mówiliśmy w poprzedniej audycji. Nie chcę, żebyście wynieśli z tej audycji wniosek, że rynek najmu całkowicie upadł, bo to nie jest prawda, ale to oznacza, że tu się zaczyna robić ciekawie i że trudniej będzie już wynajmować byle co i byle gdzie, że najemcy będą coraz bardziej wybredni. Oczywiście, jeżeli na przykład nie stanie się jakieś niespodziewane wydarzenie, na przykład druga fala Ukraińców, czy nie wiadomo kogo, bo zakładamy, że mówimy o takiej sytuacji na świecie, jak ona wygląda dzisiaj i nie ma jakichś specjalnych zmian. To są te takie najważniejsze wyznaczniki. Ja zapraszam Was do oglądania naszych audycji, tym bardziej, że jeszcze w tej audycji nie powiedzieliśmy o jednym czynniku. O tym, że wraz, czy w zasadzie tego samego dnia, co ustawa o mieszkaniu na start, wszedł również projekt ustawy o budownictwie społecznym. No i o tym jeszcze nie rozmawialiśmy na tym kanale. Przyjdzie niedługo również na to czas, a to oznacza, krótko mówiąc, między innymi, że jednak jakieś kroki w stosunku do tego rozwoju budownictwa społecznego, zwiększenia podaży takich tanich mieszkań teoretycznie są czynione. Czy te kroki są słuszne, czy nie, to już jest zupełnie inna sprawa, ale jeżeli by ta podaż wystąpiła w większej ilości mieszkań, tanich mieszkań, no to znowu jest konkurencja zarówno dla rynków sprzedaży, jak i dla rynku najmu prywatnego. Marcinowi na dzisiaj dziękuję. Przypominam, że na Symen24 te same audycje z takimi jeszcze dodatkowymi danymi znajdziecie. Znajdziecie tam też kursy obrotu nieruchomościami. No i cóż, czekajcie naszych wkrótce kolejnych audycji na te bardzo ważne nowe tematy. Cześć, trzymajcie się.